Jesteśmy w drodze do Ninh Binh, stacja benzynowa, nasza fura Toyota Innova, klasyka jeżeli chodzi o przewozy osób tutaj, i brat pani recepcjonistki, który nas tutaj zawozi. Po łańcuchu na szyi wnoszę, że jest w jakiś sposób tam spowinowacony z właścicielami tego hotelu. I mamy bardzo oryginalną klimatyzację w samochodzie. Zwyczajna chyba też jest włączona, wiesz? Tak? A jest, faktycznie. Ta jest w takim razie dodatkowa. Nadają jeszcze na AM-ie. Wczoraj tak patrzyłam, Zostały 4 km do celu i widok jest taki. ale wydaje mi się, że jest dużo, mimo wszystko w skali, tak jakby też nigdy nie będziesz w Polsce zobaczyć. Chociaż O, zobacz, nakręć to Ninh Binh. O, ślicznie. Przyjechaliśmy na chwilę do Ninh Binh. Jak widać, mocno idą tutaj przygotowania do ich święta, które tutaj mają 29 kwietnia i później 1 maja. Także obchody tuż i widać, że wszystko będzie w najlepszym porządku. Symbole komunistyczne, symbole partyjne, wszystko jest. Teraz w tą stronę zauważyłem boisko piłkarskie, takie pół klepisko, pół trawę. Idę zobaczyć, jak tam się mają młode talenty w Wietnamie. Trochę mi to przypomina polskie klepiska i jak ja byłem młody, to jak się grało w piłkę na takich nierównych boiskach, to jak piłka turlała się w kierunku nogi, to nigdy nie było wiadomo, czy będzie je trzeba za chwilę przyjmować na brzuch albo na klatkę piersiową. I chłopaki też czasami się męczą, ale widać, że technikę mają dobrą i z tego co wyczytałem, to futbol jest narodowym sportem w Wietnamie. Mimo że nie słyszałem nigdy o jakichś wielkich wyczynach ich narodowej drużyny, to jest to ich narodowy sport. Nie wiem, czy nakręciłem, ale akcja była zajebista. Ale widać, że wszyscy tutaj lubią pokopać. To, co w tej chwili widzicie, to jeszcze nie najbardziej oderwany od europejskiej rzeczywistości sposób tankowania paliwa, o czym przekonamy się w dalszej części podróży przez Indochiny. Do tej pory spędziliśmy 3 dni w Hanoi, 1 w Ninh Binh i nadal nie mamy precyzyjnego planu na dalsze etapy naszej podróży. Póki co zatrzymujemy się w sercu Parku Narodowego Trang An, jakieś 150 km na południe od Hanoi, gdzie regenerujemy siły, które zostawiliśmy w upalnej stolicy Wietnamu. Okolice Ninh Binh nazywane są Małym Halong Bay i nie ma w tym dużej przesady. To labirynt wodnych szlaków wijących się pomiędzy strzelistymi wapieniowymi skałami, pokrytymi bujną naturą. Wybieramy się tam na zorganizowaną wycieczkę łodzią, przepływamy wodną jaskinią i nawet trafiamy na plan filmowy ostatniej kinowej wersji King Konga. Tak przynajmniej twierdzą lokalni przewodnicy. Skończyliśmy właśnie wycieczkę po Trang An. Wycieczka trwa około 3 godzin. Trzeba czasem panu wiosłującemu pomóc, szczególnie jak jest pod wiatr. I mimo, że sprawa jest dosyć masowa, to naprawdę warto z tego skorzystać. Kosztuje to 200 000 dongów i można naprawdę blisko tych skał tutaj popływać i skorzystać z tego fajnego parku narodowego. Idziemy jeszcze zobaczyć to całe Trang An z punktu widokowego. No to zaczynamy. Podobno jest, nie pamiętam ile stopni, 500 stopni. Czyli będzie to jakiś ekwiwalent wysokości hotelu Intercontinental w Warszawie.
Trzeba przyznać, że bardzo ciekawa jest ta okolica. Interesuje mnie, jak to się stało, że te góry tak po prostu wyrosły z płaskowyżu. Jest kompletnie płasko i tylko wystają takie pojedyncze skały. Widok na rzeczkę, którą płynęliśmy właśnie z punktu widokowego, na który się wdrapaliśmy. Park Trangan, oprócz przyrody, kryje również liczne obiekty duchowe. Chociażby widoczną tutaj mało uczęszczaną, a położoną praktycznie na wodzie, Kim Ngan Pagoda, do której docieramy skuterami. Poza wycieczką łodzią polecamy właśnie wypożyczyć skutery i po prostu zgubić się w tej wyjątkowej okolicy. Czego nie polecamy, to picia wietnamskiej kawy po godzinie 19, gdy mieszka się w domku bambusowym z prześwitującymi ścianami. Szczególnie, gdy 30 metrów dalej świeci pokaźny neon nad pobliską kawiarnią. Wywołaną w ten sposób bezsenną noc przeznaczamy na precyzyjniejsze zaplanowanie kolejnych tygodni naszej podróży. Holau. O. Jesteśmy w Holau Eco Homestay pod Ninh Binh i jest to piękna enklawa z basenem otoczona górami, takimi jak widać za mną. A wszystkie domki są ze strzechy, o właśnie takiej, i z bambusa z prześwitującymi ścianami. O, można przez ścianę zajrzeć do środka. Tak wyglądał nasz bambusowy homestay. Ściany trochę przezroczyste, neon wpuszczał dużo światła do naszego pomieszczenia, więc trzeba było spać z opaskami na oczy, ale ogólnie wrażenie bardzo pozytywne. Tu mieliśmy swój taras, a ten neon tak bardzo nie dawał nam spać. Właściciele są na tyle mili, że pozwolili nam do końca dnia, czyli do samego wyjazdu do Laosu, korzystać jeszcze z tutejszych udogodnień. Możemy korzystać z basenu, możemy wziąć prysznic, także świezi ruszymy w kierunku Laosu. Czeka nas 19-godzinna podróż. A jak nas oświetla? O, oświetl was. O, jest lampowy. Proszę wyjdzie. jeszcze o matę rozpraszającą. Dobra, o, teraz tak zrobimy. Dobra, nie będziemy ukrywać lampowego. Taki jest teraz trend w kinie. Nie ukrywamy lampowego. Patty, świeć na dziewczyny. Ty tylko jesteś, ciebie nie ma. O, tak ma zobacz. Dobra. No więc dobra, tu się odbywa już ostatnie piwkowanie przed wyjazdem do Laosu i ostatnia higiena osobista. A tutaj ładujemy lampa, a tutaj ładujemy baterie. Dziękuję. A tu ładujemy baterie. Wszystkie możliwe powerbanki, telefony i komputery, żeby przetrwać 19 godzin podróży. Jesteśmy w punkcie przeładunkowym i podobno pojedziemy samochodami zamiast autobusem, bo jest festiwal w Wietnamie i po prostu nie ma dla nas miejsc w autobusie, więc prawdopodobnie przyjadą po nas 2 samochody i zabiorą nas do Laosu. Także chyba nic ze spania, ale za to będziemy mieć private tour w cenie autobusu. A punkt przeładunkowy wygląda tak. Sprzedają tutaj browary i bardzo o nas dbają i powiedzieli, że nie odjadą, póki wszystkich nie załadują do środków transportu. A ten łysy to jest pan, który za nas odpowiada. Ten autobus nie jest nasz. Tutaj chcieliśmy wydrukować zdjęcia na podróż, żeby mieć do wizy laotańskiej. Okazało się, że jest drukarka, ale gość, który miał laptopa, poszedł już do domu i nie będzie drukowania. Zobaczymy, ile będzie nas to kosztowało. Trochę mamy zamieszania, ale jak to w Azji jesteśmy pewni, że wszyscy bezpiecznie dojadą na miejsce. Może nie w takich konfiguracjach, jakie sobie wymarzyli,
ale na pewno wszystko się uda, dlatego nikt nie jest zestresowany. Chłopaki dobijają kolanem bagaże. Bus zaraz odjeżdża. A żeby pokazać, jakim kosmosem czasami jest Azja, to tu chłopaki po drugiej stronie grają sobie w piłkę. A my tutaj cały czas czekamy. O, i teraz wsiadamy. A jeszcze będzie, okazuje się, że jeszcze będzie chyba zmiana autobusu, znaczy pojazdu, i dopiero wtedy wsiądziemy do głównego naszego środka transportu, albo będziemy się przesiadać do kolejnych samochodów. Nie wiadomo na ten moment. Musimy zaufać naszym organizatorom. No i skończyło się tym, że jedziemy zwykłym 4-osobowym samochodem i nie wiadomo, kiedy będziemy się przesiadali. Musimy zaufać naszym organizatorom. W samochodzie przed nami jedzie reszta ekipy i podobno jedziemy gdzieś na miejsce przesiadkowe. Nie bardzo wiemy w tej chwili, jak długo będziemy jechać, kiedy ta przesiadka. Mamy w tej chwili ze sobą po butelce wody i 2 piwa.